Siemaneczko wszyscy ludzie z tej strony Matinio i witajcie w przeglądzie patcha 2.01. Chyba każdy na to czekał, ponieważ będzie wiele naprawdę ciekawych nowości, czy to też pod względem rankingowym, balansu, zmianach kart, crossplayu, czy też nagrodami, battle passy i tak dalej. Dzisiaj będzie na pewno spory przegląd, ale postaram się w miarę tak z krótsza chociażby wspomnieć, co oczywiście w tym patchu będzie to wszystko zawierało. I przypominam, że jesteśmy na Public Test Serverze, czyli PTS. Oczywiście poradniki wszystkie zawsze mam w opisie, jeżeli ktoś jest zaciekawiony. Oczywiście dalej się nie jest zaktualizowane, co prawda, ale wystarczy, jeżeli ktoś chociażby jeżeli na przykład nie wie jak można teraz obecnie public test serwera pobrać, no to wystarczy też wbić może na przykład na Discorda, tam wszędzie cały czas informuję w jaki sposób można lepiej, ale z krótsza po prostu Steamowo, po prostu. Krótko, ale poradniki pewnie tego typu jeszcze chyba coś się jeszcze wykombinuje, ale teraz ważna sprawa, ponieważ wiadomo, czas przeglądać na Public Test Serverze 2.01 i będziemy tutaj troszeczkę użyczyć troszeczkę z patch note'a, żebyśmy mogli trochę tutaj poinformować. Tutaj raczej nie będzie nic konkretnego, oprócz tego, że złota, więc mógłbym to w sumie odrzucić to wszystko, ale może coś nam jeszcze fajnego się trafi. Nie, tak? No, jednak nie. Tak, to jest ogólny start tego całego patcha, nie PTS-a. No ale wiadomo, PTS to jesteśmy. No i słuchajcie, no co dla Was jest najważniejsze w tym ogólnie patchu? To, że na przykład jest nowy Battle Pass i ogólnie też sami widzicie trochę rzeczy się zmieniło, czy to pod względem kart, skinów, ale ogólnie dużo się i tak nie zmieniło pod względem, nie wiem, czy będzie jakiegoś eventu, czy jakiejś nowości, to tylko popatrzmy może najpierw na Battle Passa. Dziwny jest w ogóle wydźwięk, aż chyba nawet spróbuję raz jeszcze. Okej, dobra. Słuchajcie, jedną rzecz zrobię od razu. Czy jest w miarę... Jest nawet bardzo głośno ustawione. Ale to jest ustawione wszystko, kurczę, na PTS-ie. No ale dobra, to spróbujemy może troszeczkę inaczej, bo wiecie, może na przykład ja mam za głośno. Zaraz zobaczysz tak na raz, dwa. Dobra, podgłoszę troszeczkę i już lecimy dalej, bo wydaje mi się, że dźwięki chyba mogą być trochę lekko niezbalansowane, także jeżeli coś pójdzie nie tak, to najwyżej ustawię podczas montowania, żeby był lepszy dźwięk. Okej, jesteśmy na Battle Passie, może zobaczmy co to jest w ogóle za sam bilet rozgrywek. Ile jest? Oczywiście, dalej 600 kryształków plus 1500 zawiera bilet rozgrywek i poziom 30 razy. Poziomu 30 razy. Czy to jest właśnie to jest to, co ja myślę, żebyśmy mogli tutaj odblokować i... Nie, to jest w ogóle coś innego. To jeszcze przy okazji sobie zobaczymy. Oczywiście prócz przeglądu, bo wiadomo, przegląd przeglądem, będę na pewno jeszcze robił omówienie patcha i więcej tam będziemy o tym mówili. I tak samo na streamie. Ramka. Mamy ramkę. Mamy ten właśnie komentator dowódca. To jest właśnie ten cały pakiet, który zakupimy za pierwszy poziom i za ogólnie cały ten Battle Pass. Okej, mamy ulepszenia i mamy w ogóle właśnie nowego monta. To jest ogólnie jeden z takich najciekawszych nowości, ponieważ nie będzie skupiony na jakichś postaciach, koniach, tego typu. Tylko teraz to będzie taka typowa maszyna, a tak konkretnie to się nazywa ścigacz alfa. Za drugi poziom mamy wzmocnienia. Dużo też się nie różni pod względem biletu rozgrywek z poprzedniego, bo mamy goldy, mamy diamenty, ale mamy ciekawe jeszcze nowości. Wyzwania, mamy wzmocnienia, skórę, gold, oczywiście skrzynki różnych ról. Ale popatrzmy na emotki, MVP, te sprawy. To jest emotka. I to jest zabawa w papier, kamień, nożyce. Okej, spoko wygląda. Ej, ta też nawet to spoko. To jest emotka i to jest, obstawiam, taka poruszająca się, wiecie.
To jest nawet dość spoko. To jest dość spoko, jeżeli trzyma się formułki prędkości takiej typowej u niego podczas biegania, no to może być nawet dobry pomysł. I za 10 level mamy skinek, Sokole Oko. I to jest do kinesy. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, tak, to jest do kinesy, można już było się domyśleć nawet po tych ruchach. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Wzmacniacze, tę sprawę. Envy Pulse do kinesy. Kolejny. No spoko. Może być. Lecimy dalej. Emotka muskuły. Typowy Fernando. Musi oczywiście pochwalić dalej swoimi muskułami. Wzmacniacze, mamy skrzynię ról napastników. Kryształki. Kryształeczki to są pierwsze, jo? Tak, to są dopiero pierwsze. Za 18 level. Envy Pulse do Furii. Jest bardzo dość spory. Oj, coś czuję, że tak na cały, jak wiecie, jest koniec meczu. Macie Envy Pulse do 4 postaci i taka najbardziej wyróżniająca się Furia. Ślad śmierci. Bądź mecha. Spoko wygląda. Chyba będzie jeden z na pewno z ciekawych. Z kolejnych w sumie, co ja mówię za każdym razem. Czy coś jeszcze? Nie, to jest wszystko. Znowu goldy, mamy operację odblokowaną, wzmacniacz, wyzwanie. To jest do Zina. To jest emotka. Aha, czyli coś podobnego jak to miał Boziu. Też tak robił mniej więcej. Musiałbym sobie przypomnieć, ale miał ktoś coś takiego. Nie, może się pomyliłem, że z jakąś inną grą. Może tak być. Dalej, graffiti. Wzmacniać skórek na 25. Wzmocnienie biletu rozgrywek, biletu złoto skrzydłowego. I 30 level do skina do Furii. I tutaj się właśnie zastanawiałem, ponieważ wydawało mi się, że jednak po tym wszystkim, całej prezentacji 2.01 myślałem, że to będzie jednak na 50 level. Chociaż wiadomo, to zależy jak to co ma, ale wydaje mi się, że jednak 30 level to trochę dla mnie chyba za mało. W szczególności jakby zmienili troszeczkę jej te... może nie spele, tylko ten wizualny spele, czyli podczas Bima, które było tam, pamiętam, czerwony, miał promień, a bole, które były niebieskie. Gdyby te bolki były czerwone, tak jak z Beamem, to mogłoby być naprawdę spoko, bo to wiecie, inaczej wygląda tak to widziałem sporo zawiedzonych było osób, którzy jednak oczekiwali, że będzie taki czerwony jednak. Siły obronne paladynów. 33 wzmocnienie kryształki obrońców. I mamy do Imany. Do Imany jeszcze na pewno przejdziemy, bo jeszcze pewnie sami jesteście zaciekawieni. Tak, Imana będzie w 2.01, więc wszystkich zainteresowanych na pewno mogę poinformować, że jak wyjdzie tylko patch 2.01, pewnie się też zastanawiacie kiedy. Na razie to tak jak zawsze wiadomo, nie wiadomo kiedy, bo możliwe, że będzie wtorek, środa, czwartek. Tak to zazwyczaj jest, ale nie wiadomo, czy czegoś się nie przedłuży, znowu jakieś problemy, kto wie. Jakby co, jeszcze śledźcie info, to pewnie na którymś materiale jeszcze o tym wspomnę, albo na Discordzie, albo na fanpage'u, albo na społeczności na YouTube, jeszcze zobaczymy. I to jest graffiti takie, które nam się pojawia u góry, tak jak z remiksa, którego mieliśmy już okazję się pochwalić, tak samo ze świątecznego. Dalej, skrzydłowego Despekt domiwki. No, taki ok, ale za 45? Myślałem, że gdzieś ona tak będzie na początku, bo wiecie, tak trochę tak... No nie, no dobra, spoko, no, rzucę sobie, zobaczcie, rzuca tymi sztyletkami, pyk i dziękuję. Kryształki imperialny, bo mieliśmy tutaj awatarek paladynów, a tutaj mamy imperialny.
Diax 49 i mamy już do 50 Adroxusa. I to jest właśnie to, co ja się zastanawiałem po pojedynku tak z Furią. Wydawało mi się, że jednak, dobra, okej, może wizualnie inaczej wygląda niż Furia. Trochę ma inne efekty, ale jednak wydawało mi się, że jednak będzie na odwrót. Nie wiem dlaczego. Tak jakoś po prostu podczas showcase'u, kiedy oglądałem, myślę, co by było, gdyby było na odwrót. No ale okej. Przekroczając 50 level mamy nagrodę do plusa i tak samo jak w porównaniu do remixa, czyli tego jak oglądacie to jeszcze tego obecnego Battle Passa, pewnie jak oglądacie może już ten dawno już zniknąć. Mamy kolejne odblokowane rzeczy, odblokowanie limitu z wyzwań plusa, kryształki, wsparcia i to jest za 10 level do Bob Kinga z rzędu i z tego co się dowiedziałem od Łukasza, to jest emotka, która już była dość dawno i ona w końcu dopiero teraz się ukazała. Długo się z tym wstrzymali. Dalej kolejne wzmacniacze, kryształki, czas na MV Pose do Androxusa. No spoko wygląda. Z każdym skinem myślę, że będzie tak fajnie wyglądało. Nieważne który, czy ten zwykły, klasyczny, czy jednak jakiś ze skinami. Dalej kolejne wzmacniacze, kryształki, graffiti, destroyer. Dalej skrzydłowego. A tutaj mamy władzę Imperium. Czyli jeżeli ktoś z Was nie chce mieć, bo z wyglądu tak to wiadomo, paladynów, to możecie sobie przy odblokowaniu wyzwania plus mieć Imperium. A za 50 mamy awatar. Za 50 level i więcej już tam nic nie ma. Mamy jeszcze tam trochę kryształków, golda i te sprawy, ale spodziewałem się, że jednak za 50 level będzie coś fajnego. Nie wiem, wiadomo, wszystkie właśnie te Battle Passy były naprawdę fajne, ale ten właśnie zawiódł z jednej przyczyny, właśnie tylko ze względu na awatara. Myślałem, że będzie kolejny jakiś skin, jak było z remixem dla Strixa Recolor. Mogło być też nawet dla Kinesy Recolor, czemu by nie. No ale jednak skoczyło się na awatarze. Trochę takie konwencjonalnie, ale okej. Wyzwania, no wyzwania są, jeżeli ktoś jest też zaciekawiony, tylko tutaj widzę, że są wymagane poziom od 3, potem dopiero lecimy tak jak typowo. Ok, czyli to już możemy sobie odhaczyć. Czas na Imani. Troszeczkę nam zajęło, co prawda o, jak wygląda to. W ogóle to jest pierwszy raz podczas kiedy to robię z nagrywaniem i nawet nie zdążyłem nawet przyglądać, ale mamy tak, fajnie wyglądają w ogóle te znaczniki, bo w końcu wiadomo, która to rola, nawet jest opisane, jest inaczej po prostu to wygląda, ale okej, przechodźmy do Imani. Imani 60 000 golda, jak wiadomo, tak nam wygląda Imani. Jeszcze zrobimy z niej prezentację, więc nie chcę z tego za dużo rozgadywać. Nie ma niestety już rankingu postaci. Jeżeli ktoś z Was nie wie, nie ma już czegoś takiego. 2.01 tak nie będzie. W wyglądzie dużo się też nie zmieniło. Wiecie co, ja nie będę raczej tutaj mówię wszystkiego prezentować. Okej, powracam, niestety skraszowało mi grę akurat, kiedy chciałem zaprezentować pozostałe rzeczy od Imani, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No, spodziewałem się, że jednak coś stale jest coś zbagowaną, ale jednak całe szczęście jednak nie. Zmiany są, wracając do naszego patcha, mamy teraz 3 talenty. Od razu mówię, ograniczone są teraz te talenty. Poniekąd wracamy do 3. Czyli tak jakbyśmy wrócili do tych poprzednich patchy, kiedyś były 3 legendarki. Teraz patrząc na nasz patch, to się ogólnie to będziemy nazywać 3 talentami, legendarnymi talentami. No i chyba w sumie tyle. Nie ma tutaj raczej nic konkretnego. To też możemy już sobie odhaczyć. Karty talentu już mówiłem. I teraz kolejna sprawa. Na pewno jeszcze przyjdziemy sobie teraz do strzelnicy, tak raz, dwa, ponieważ muszę Wam przekazać parę jeszcze ciekawych rzeczy.
Na pewno nie zrobimy sobie na strzelnicy od razu Imani, bo to byłoby już dla was za pięknie. Ale powiem wam na pewno jedno, żeby już nie tracić czasu. W 1.01 będzie właśnie rozgrywka crossplay, czyli będzie można zagrać na wszystkich platformach w Paladins. Z tego co wiem, chyba jednak wszystkie. PS z Xboxem i jednak chyba ze Switchem, a jeżeli nie, no to tylko z konsolami PS-a i Xboxa. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Okej, to teraz będzie tak mniej więcej wyglądało. Nie ma jednej właśnie talentu, którego było pod heady. Nie ma tego Androxusa, ale te zmiany, jeśli chodzi o postacie, jeszcze do tego wrócimy. No dobrze, weźmy sobie cokolwiek. Widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Teraz popatrzmy, czy poti jest zmienione? Tak, jak widać jest sporo zmian pod względem cenowym i troszeczkę pozmieniali kolejność, jeśli chodzi o itemy, bo DevHeads, jeżeli pamiętacie, kosztował 400. 400 kredytów, teraz 250, Bulldozer 150, a kosztował 200. Kill to Heal z 300 na 200. Life Rip tak samo z 300 na 200. Illuminate za 200 też kosztował teraz 150. Ale to się zmieniło. Tak samo, bo na początku pamiętam było 200. Teraz z tego co pamiętam chyba jest za 300. A teraz jest za 250. No i chyba tyle, póki co. Możemy sobie zobaczyć w sumie, czy to jest w ogóle przełożone. Nie przekłada się to też na ilość, bo cały czas jest to samo. No i dobra, zobaczymy sobie chociażby ze względu na cenę. No raczej tutaj nie ma nic zbytnio dużo do zaprezentowania, ponieważ to jest chyba tylko tyle, co mógłbym wam przekazać, bo to jest tylko tak naprawdę niewielka rzecz. Niewielka, ale może dla niektórych znacząca, bo jeśli chodzi o przedmioty, no to akurat mogliście już w końcu do tego zauważyć. Lecimy dalej. Sklep. Ponieważ powinny tu być jakieś rzeczy właśnie związane właśnie z miksera. Pewnie się zastanawiacie, jak z tymi punktami. Na razie cały czas to jest w fazie testingu. Jeżeli wy na przykład oglądacie już troszeczkę później ten materiał, możliwe, że już to jest dawno odblokowane, albo może już dopiero zaczynają, kto wie. Nie ma jednej rzeczy, którą nie mogę wam zaprezentować, ponieważ mogę wam pokazać, albo i nie. Bo chciałem tutaj wejść w rankingowe, żeby pokazać wam nagrodę na koniec marca, ponieważ rankingi będą troszeczkę też zmienione, ponieważ będzie teraz faz 6 rund. 6 rund, bo jak pamiętacie tutaj powinno wam pokazać sezon, dni i tak dalej. I tutaj, jeżeli pamiętam, 4 były albo 5 ponad może rund w fazie rankingowym. Teraz będzie tylko 6, chyba że jednak oni z tego nie powiększą, no bo to jest też tak możliwe. Właśnie, zapomniałem wam pokazać jednej rzeczy, ale to chyba na strzelnicy tego nie można pokazać, ale okej, to ja wam pokażę po prostu graficznie, ja cały czas i tak wam pokazuję to graficznie, co tam zostało dodane, ale nie powiedziałem wam jednej, że podczas rozgrywek oblężenia będą wam pokazywane, no właśnie w sumie nawet widzicie, umiejscowienia na mapie. Chciałem tutaj troszeczkę porównać, w sumie tak, nie wiem, no, to chyba jest taki standard porównawczy, ale to jest od razu mi przychodzi do głowy z Counter-Strike'iem, bo są miejsca, w Paladinsach też będą miejsca, będą nawet pokazane, gdzie jesteście konkretnie. Możecie na przykład informacje dać swojej drużynie, gdzie był przeciwnik, no ale albo voice chatem, jak to woli. Nie mogę wam pokazać jednej rzeczy, ponieważ chciałem pokazać wam sklep z cyfrowym wydaniem Deluxe oraz biletem sezonu. Bilet sezonu będzie kosztować $40. $40, nie wiem, jak będzie to przełożone na polskie złote. Pewnie jak będzie prowadzony patch normalnie, albo jak będzie jakiś dodatek w PTS-ie, żeby tam
pokazać te cyfrowe wydania i pakiety, bilety, no w sumie wszystko. A cyfrowe wydanie Deluxe $60. Różnica jest tylko taka, już Wam mówię, że w przypadku biletu sezonu macie tak, pakiet mowy, limitowaną rzadką skórkę biletu sezonu, odblokowanie wszystkich talentów, niezwykły skin, emotkę i pozę MVP. A w przypadku z wydania Deluxe będziecie mieli pakiet czempionów, bilet sezonu 2019 i dzięki temu można sobie zaoszczędzić $10. Tak przynajmniej to tak wyszło. Kolejna sprawa, to już tu chyba już nawet w sumie powiedziałem, jeśli chodzi o sezon drugi, tylko jedną jeszcze Wam powiem, że za każdym razem, kiedy będzie zmieniona runda, będą resety rank, ale będzie to też Wam się przykładało, jeżeli mieliście na przykład tak jak zazwyczaj Diaksa, wbijecie tam 10 meczy, będziecie mieli dość korzystnie, no to powinniście mieć taki bardzo dobry start, potem jakieś przeskoki, bo wiadomo, jeżeli skoczyliście wysoko, jeśli chodzi o rangę, no to powinniście mieć przynajmniej, mam nadzieję, takie przeskoki raz co jakiś tam czas. I jeszcze ostatnia rzecz, dwie nawet jeszcze ostatnie, ramki. Ramki ładowania będą to na zasadzie, że już gdzieś to nawet miałem, już mam. Biorące udział w meczach rankingowych pierwszego sezonu otrzymają rankingową ramkę ładowania odpowiadającą najwyższemu osiągnięciu przez ich stopniowi. Czyli jak skoczyłem w pierwszym sezonie Diaksa, no w sumie w większości czasu siedziałem w Diaksie, no to dostanę Diaksową ramkę. I pamiętajcie, że każdy będzie miał swoją ramkę, czy od brąza, czy Grandmastera. I ostatnia rzecz, skrzynia talentu. Skrzynia talentu, która powinna być tutaj, nie tutaj, tutaj. Jeżeli oczywiście będzie, to jest bojowa, ale jeżeli nie będzie skrzyni talentu, oczywiście sportowa jest, ale nie wiem, czy będzie talentu. Jest talentu, proszę, mamy jednak talentu. I proszę, mamy ognisty dech u Imani. I ogólnie tak, 50 kryształków możecie sobie wydać na to i mamy 19 nowych awatarów. Nawet możecie zobaczyć nawet tutaj, bo to są chyba właśnie te nowe awatary, które są tutaj pododawane. Arcydzieło, biały rycerz, bitewna wściekłość, chłodna przyjaźń, Grover ciątko, kocham cię, o jakie urocze. Dalej, awatarów, ale nie tytułów, tutaj nie uwzględniam. O, jaka fajna miwka. Kotek, król, nawet niektóre są też spoko. Ale wiecie, to są takie na białym tle. Ciekawe, czy nie mogliby pomyśleć, żeby dać jakieś, nie wiem, tło sobie gdzieś tam za tymi awatarkami. Mistrz broni, monarcha, mroczna zabójczyni. Tytuły, ale ciekawe, czy te tytuły już były tutaj wcześniej, czy są pododawane. Wydaje mi się, że zostały pododawane. Cassia jest dość spoko, mamy do Ying. O, trochę tych awatarów jest. Jak na taką ilość. No ale nawet. No okej, to były już wszystkie te awatary, które mogłem zaprezentować i ludziska to tyle, co mogłem wam przekazać. To jest naprawdę wszystko i dobrze, bo pewnie część z was już mówi, że dobra, skończ już to nagrywanie. I tak, już to kończę, tylko jeszcze jedną rzecz zobaczę, ponieważ mieliśmy do Wiktora tutaj skinek, o właśnie, Wiktor Legionista, zobacz przedmiot. Do zdobycia w bilecie z sezonu 2019. I zobaczcie, tak to będzie mniej więcej wyglądał ten skin do Wiktora. W sumie i dobrze, że wróciliśmy jeszcze do tego, ponieważ chciałem wam to zaprezentować. I w sumie jeszcze do Mani wrócimy, bo jeszcze też pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Dam radę pokazać z... Nie będę mógł, szkoda. I Mani. To jeszcze wam pokażę, jak wygląda za $40. Tak, za $40. Spoko wygląda.
Naprawdę spoko. Chociaż, kurczę, popatrzcie. Tutaj mamy taką wersję poniekąd Recolora, a tutaj mamy, no, to jest poniekąd Gold, no ale niestety nie mogę wam tego pokazać, ponieważ, no, sami widzicie. A szkoda, bo chciałem wam pokazać chociażby ten Gold skin, a tak niestety wam nie pokażę. No i dobra, to tyle. To już na pewno na 100% tyle. Mam nadzieję, że wam się przykład patcha spodobał. Nawet zobaczę, ile już tam to zajęło. No, nawet chyba z 20 minut, więc to jest... No nie dziwcie się, że to troszeczkę dłużej to trwało, ponieważ ten patch 2.01 będzie bardzo znaczący dla niektórych osób. Pod względem chociażby patcha, rankingowych, skinów Battle Passa, o którym już mówiłem na samym początku nagrania. I tak, zostaje nam tylko omówienie patcha. Zapraszam was serdecznie na kolejne materiały. Będziemy robić też z Imani jeszcze prezentację postaci. Jeszcze będziemy robili na live giereczki właśnie z PTS-a. Jeżeli ktoś będzie chciał, to jeszcze na pewno zrobimy sobie taki ogólny przegląd, zobaczyć co w każdych czempionach zostało usunięte, jeśli chodzi o talenty, balans, ale chyba najbardziej będzie mnie interesowały talenty, bo wiecie, będą 3, a nie 4, niektóre zostaną usunięte, niektóre będą poprzerzucone i jeszcze jedno, w niektórych kartach będą właśnie polikwidowane pod niszczenie tarczy, kauty i tak dalej, więc też trochę tych kart będziemy musieli omówić w tej sprawie i wtedy będziecie mogli się też zastanowić i pewnie rozważymy, co będzie najlepiej wybrać dla każdej postaci, jeśli chodzi o talię. Także jeszcze do tego wrócimy na pewno za niedługo. No i co? Nie zapomnijcie o łapce, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu i oczywiście ogólnie o sam patch, czy wam się podoba, czy też Battle Pass, te zmiany, wszystko. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie. Jak najbardziej. Trzymajcie się, na razie i cześć.